W jaki sposób szybko zaznaczylibyśmy całą kolumnę G, gdyby te dane miały kilka tysięcy wierszy? Sposobów jest wiele, a w tym filmie pokażę technikę przesuwania zaznaczenia. Wybieram wzrokiem którąkolwiek kolumnę, byle była w całości wypełniona, tylko po to, żeby uzyskać sam kształt zaznaczenia, odpowiedniego rozmiaru. A mając kształt, mogę go po prostu przesunąć tam, gdzie go potrzebuję. Fajne, prawda? Film oznaczam krótkim ID w nazwie, a ten film nazywa się ECT6. Jeśli się Państwu spodoba, to polecam też inne filmy z playlisty o sprawnej nawigacji po arkuszu i o skrótach klawiszowych. Zaczynamy. Proponuję uruchomić Excela i na pustym arkuszu samemu wypróbować działanie skrótów klawiszowych, które po kolei Państwu pokażę. Tego nie wystarczy obejrzeć na filmie, akurat to trzeba zrobić samemu swoimi dłońmi, żeby wyczuć zachowanie kursora. Prawą dłoń kładę na klawiszach strzałek, które przesuwają kursor o jedną komórkę, a lewą na lewym shifcie. Kiedy trzymam modyfikator Shift, kursor przesuwa się o jedną komórkę i zostawia za sobą zaznaczenie. Zaznaczenie ma początek, który jest tu, i koniec, który jest tu. Początek nazywam punktem wprowadzania, bo gdybym zaczął coś pisać, to właśnie tu, w tej komórce pojawi się tekst. Ten początek można przesuwać w obrębie szarego zaznaczenia kilkoma skrótami. Te, które nie będą dziś potrzebne, ale wymienię je tylko dla porządku, to Enter przesuwa punkt wprowadzenia w dół, a gdybym go trzymał, to potem jedzie kolejnymi kolumnami w prawo. Shift Enter przesuwa go do góry, a kiedy trzymam, to kolumnami jedzie w lewo. Tabulator przesuwa go w prawo, a później kolejnymi wierszami w dół, a Shift Tab w lewo, a potem kolejnymi wierszami w górę. A dziś w świetle reflektorów będzie skrót Ctrl. Który przenosi punkt wprowadzania. Jeśli zaznaczenie jest poziome, to Ctrl. Przenosi go prawo-lewo. Jeśli zaznaczenie jest pionowe, to Ctrl. Przenosi go góra-dół, a jeśli jest większym obszarem, to Ctrl. Powoduje, że punkt wprowadzania skacze po narożnikach zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Nie znalazłem skrótu, który by go przenosił po narożnikach w odwrotnej kolejności. Ja wiem, że ja mogę sobie nagrać w Makrze 3 razy Ctrl. Ale mi chodzi o skrót fabryczny. Jeśli ktoś wie, to jestem bardzo ciekaw, bo w 25 roku jeszcze go nie ma. To było o punkcie wprowadzenia, czyli o początku zaznaczenia. A teraz kilka słów o końcu zaznaczenia, który jest po drugiej stronie względem początku. Zaznaczam jedną komórkę, naciskam i trzymam lewy shift. Klawiszami strzałek przesuwam koniec zaznaczenia. Dla zademonstrowania, że początek jest nieruchomy, objadę go dookoła. Trudno to pokazać na ekranie, ale jeżeli robicie to własnymi dłońmi, to czujecie, że shift i strzałki sterują położeniem końca zaznaczenia. Uwaga techniczna dla wygody, to nie jest tak, że ja za każdym razem wciskam shift i jedną ze strzałek. Shift trzymam cały czas, a klawisze kursorów pukam tylko jednymi krótkimi puknięciami. Pora na technikę zmiany rozmiaru. W poziomie początek jest tu, a koniec tu. Shift i strzałki prawo-lewo. Zmieniam prawą stronę, bo tam jest koniec zaznaczenia. A teraz zamieniam je miejscami wciskając Ctrl. Początek jest tu, a koniec tu, więc teraz poruszam lewą stroną, bo tam jest koniec. Shift i strzałki prawo-lewo. W pionie początek jest tu, a koniec tu. Shift i strzałki góra-dół. Teraz poruszam dołem. Zamieniam je miejscami. Ctrl. Początek jest tu, a koniec tu. Teraz poruszam górą zaznaczenia. Dobrze. Już wiemy, że Ctrl. Jest ważna. Już werbla więcej nie będzie. Mając zaznaczony obszar, skoro koniec jest tu, to Shift i strzałki sterują prawą i dolną ścianką zaznaczenia. Przeniosę punkt wprowadzenia, czyli początek do prawego dolnego rogu. Ctrl. Skoro teraz koniec jest tu, to Shift steruje lewą i górną ścianką zaznaczenia, prawda? Zadanie. Zaznacz dane
włącznie z kolumną G, ale bez nagłówków. Wiem, myszką byłoby szybciej, ale to jest tylko demonstracja na małych danych, żeby dobrze było widać, prawda? Stawiam kursor gdziekolwiek na danych. Skrót Ctrl-A zaznacza wszystkie komórki przylegające. Przenoszę punkt wprowadzania do lewego górnego rogu Ctrl-kropką, a koniec zaznaczenia jest tu, więc spodziewając się, że to ten narożnik będzie się przesuwał, patrzę na niego uważnie. Skrótami Shift i strzałki przesuwam go w prawo. Powiększyłem zaznaczenie. Teraz chcę je zmienić od góry tak, żeby nagłówki nie były zaznaczone. Potrzebuję, żeby ruszał się ten narożnik, czyli Ctrl-kropką, Ctrl-kropką. Muszę przenieść punkt wprowadzania, żeby był tu, bo teraz koniec jest tu, tam gdzie chciałem go mieć. Więc wpatrując się w niego uważnie, Shift i strzałka w dół. Koniec. Szanując Państwa czas, staram się nagrywać filmy merytoryczne i bez anegdot z życia przodków. Jeśli odpowiada Wam sposób tłumaczenia i chcielibyście, żebym pracował nad kolejnymi materiałami, to świetną zachętą będzie wciśnięcie lajka pod filmem i dodanie Excela przy kawie do Waszych subskrypcji. Te 2 kliknięcia działają cuda, dzięki nim YouTube będzie dalej proponował ten film innym użytkownikom, a komentarze pod filmem na minimum 7 słów oznaczają dla algorytmu emocje jak na meczu. Dobrze. Skoro umiecie już Państwo zmienić rozmiar zaznaczenia, to znaczy, że już umiecie też je przesunąć. Zobaczmy przykład, którym otworzyłem filmik. Moim celem jest zaznaczenie wszystkich komórek w kolumnie G, daty urodzenia. I znów pamiętam, że myszką byłoby tu najszybciej, ale na dużych danych coś zaczęłoby migać i nie byłoby czytelne na ekranie, co się dzieje. Krok pierwszy. Stworzyć zaznaczenie o potrzebnym mi rozmiarze, nieważne w której kolumnie. Posłuży mi do tego kolumna ID. Warto stworzyć sobie taką pomocniczą kolumnę, w całości wypełnioną czymkolwiek, nawet jeśli nie jest potrzebna. Przydaje się do nawigacji, a ja używam jej do narysowania kształtu zaznaczenia. Klik na pierwszej komórce, Ctrl-Shift strzałka w dół. Zaznaczania skrótem Ctrl-Shift i strzałki omawiam szczegółowo w filmie ECT5. Krok drugi. Powiększenie zaznaczenia w prawo. Początek jest tu, a koniec, ten, który będę poruszał, jest na dole, tu. Patrząc na ten koniec, naciskam Shift strzałka w prawo kilka razy i powiększam zaznaczenie w prawo dotąd, aż obejmie potrzebne mi daty urodzenia. Krok trzeci. Zmniejszenie zaznaczenia z lewej strony. Zmieniam położenie początku zaznaczenia Ctrl-kropką. Teraz początek jest tu, a koniec zaznaczenia, ten ruchomy, wyobrażamy sobie tu, prawda? Shift strzałka w prawo kilka razy. Poruszam lewą ścianką zaznaczenia. Gotowe. Wiem, że w pierwszej chwili może się to wydawać skomplikowane, ale zaręczam, że po powtórzeniu tej sekwencji kilkanaście razy dłonie to zapamiętają. Klik na pierwszej, Ctrl-Shift strzałka w dół. Shift strzałka w prawo, Ctrl-kropka, Shift strzałka w prawo. Przesunę ją na kolumnę z nazwą ulicy. Shift strzałka w prawo, Ctrl-kropka, Shift strzałka w prawo. Taka sekwencja. Przesuwałem zaznaczenie w poziomie, w prawo. Ale gdyby była taka potrzeba, to tej samej techniki można użyć do przesuwania zaznaczenia w pionie. Powiedzmy, że chcę zaznaczyć wiersz, ten, który ma ID 5. Najpierw stworzę sobie potrzebny mi kształt zaznaczenia, a później przesunę go w dół. Krok pierwszy. Wybieram wzrokiem którykolwiek wiersz, który jest w całości wypełniony. Może nagłówek. Klikam na pierwszej komórce i zaznaczam cały wiersz nagłówkowy, Ctrl-Shift strzałka w prawo. Krok drugi. Chcę powiększyć zaznaczenie w dół. Początek jest tu, a koniec tu. Patrując się w koniec, bo to nim steruję, wciskam Shift strzałka w dół dotąd, aż obejmę potrzebny mi wiersz. Krok trzeci. Zmniejszenie zaznaczenia. Przesuwam punkt wprowadzania, Ctrl-kropka, Ctrl-kropka. Teraz początek jest tu, a koniec, ten ruchomy, jest tu. Przesuwam go w dół, Shift strzałka w dół. Być może zainteresuje Was, jak zrobić to samo przez VBA. Każde wciśnięcie skrótu uruchamia przypisane makro. Dzięki temu przesuwam zaznaczenie jednym wciśnięciem o jedną komórkę. Jak to zrobić? Zapraszam do filmu EM1. Jeśli macie pytania,
Zapraszam do sekcji komentarzy i postaram się odpowiedzieć. Mogą być też pozdrowienia. Powyżej 7 słów algorytmowi jest bardzo miło, kiedy ktoś go pozdrawia. A gdyby ktoś z Państwa chciał powiedzieć większe dziękuję, bo dowiedział się z tego filmu czegoś wartościowego i wartego postawienia kawy, to można ją autorowi postawić w Buy Coffee Tu. Link jest pod filmem, nie trzeba zakładać konta, blikiem to 3 minuty. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w moich innych filmach. Kłaniam się, do widzenia.